Cześć, witam Was z lotniska w Bergamo. Za mną wieża, po mojej prawej stronie terminale przylotów i odlotów. A ja chciałbym powiedzieć Wam i wspomnieć o najbardziej praktycznych rzeczach, które należy wykonać po przylocie tutaj, na to lotnisko, gdzie zakupić bilety do Bergamo czy do Mediolanu oraz jak zachować się, gdy będziecie chcieli wylatywać z tego lotniska poprzez przesiadkę na przykład Ryanerem czy Wizzairem w każdy zakątek Europy. Po przylocie, po pierwsze, pamiętajcie o tym, aby zabrać wszystkie Wasze rzeczy z samolotu. Wiem, że przy krótkich lotach czasami wyciągamy te karty podukładowe, telefon, jakieś dokumenty swoje i to niejednokrotnie może nam gdzieś wpaść między siedzenia, więc pamiętajcie o tym, aby po pierwsze zabrać wszystkie swoje rzeczy drobne z samolotu. Po drugie, jak wylądujecie, zostaniecie odwiezieni autobusem do hali przylotów i tam na taśmociągach, jeśli macie nadane bagaże rejestrowane, będziecie je mogli odebrać. Taśmociągi są oznakowane poprzez odpowiednie informacje na monitorach, więc na tych monitorach jest wyświetlana nazwa miejscowości, z której odlatowaliście i dzięki temu będziecie mogli w łatwy i prosty sposób odebrać swoje bagaże. Po odebraniu bagaży rejestrowanych już wtedy, tam na miejscu są toalety, więc jeśli potrzebujecie toalety, to tam możecie z nich skorzystać, a później możecie udać się już bezpośrednio do hali przylotów, w której to macie do wyboru zakupienie biletów zarówno do Bergamo, jak i do Mediolanu. Do Bergamo zakupujecie bilety po wyjściu do hali przylotu po Waszej prawej stronie. Tam jest informacja turystyczna, w której macie możliwość zakupienia biletów jednorazowych, 24-godzinnych i 72-godzinnych. W zależności od tego, jak długo planujecie zostać w Bergamo, macie możliwość zakupienia tych trzech biletów. Do Mediolanu bilety na autobus zakupujecie, kasy biletowe są po lewej stronie po wyjściu na halę przylotów. Co ważne, w informacji turystycznej bilety do Bergamo trzeba zapłacić, te bilety opłacić gotówką, oni nie przyjmują karty, a do Mediolanu przy kasach widziałem terminale płatnicze. Nie martwcie się tym, ponieważ gotówkę możecie wypłacić z bankomatu Euronetu, który znajduje się tuż przy wejściu, jak i również rozmienić pieniądze w pobliskim kantorze, zaraz obok jest kantor też. Ja mam wrażenie, że w tym kantorze tam są drakońskie kursy i nie opłaca się wymieniać złotówek na euro, więc w tym bankomacie Euronetu też powiedzmy te kursy nie są szczęśliwe, dlatego polecam zabrać ze sobą tutaj przynajmniej 10 euro po to, aby móc gotówką opłacić te bilety. Po zakupieniu biletów musicie udać się na autobus i teraz jeśli chcecie jechać do Bergamo, to przystanek autobusowy znajduje się dosłownie 4 kroki od wyjścia z hali przylotów. Naprzeciw jest to autobus linii 1A, natomiast do Mediolanu autobusy odjeżdżają 20 kroków od wyjścia. Po prawej stronie znajdują się odpowiednie stacje, odpowiednie przystanki, na których te autobusy są bardzo dobrze oznaczone i myślę, że na pewno nie zabłądzicie tutaj, chcąc podążać dalej, czy do Bergamo, czy do Mediolanu. Jeśli planujecie wylecieć z tego lotniska, to mam wrażenie, że przyjedziecie tutaj autobusem i te autobusy stają na przystanku zaraz przy hali wylotów przy skrajnym wyjściu i tutaj macie możliwość udania się do odprawy Ryanera, jak i również na odprawę Wizzaira. Jeśli jednak zrobiliście odprawę online'owo, to udajcie się już bezpośrednio do miejsca, w którym zostanie sprawdzony Wasz bagaż
Ono jest dosyć fajnie oznaczone, po angielsku departures, więc myślę, że nie zabłądzicie. Ten terminal, jakby to samo lotnisko jest bardzo małe, więc tutaj nie można się zgubić i raczej nie ma takiej możliwości, żeby czegoś nie odnaleźć. Jeśli jednak potrzebujecie pomocy, czy to przy odprawie Ryanaira, gdzie można to zrobić samodzielnie, czy to też na przykład szukając odpowiedniego wyjścia czy wejścia, po prostu spytajcie się kogoś na miejscu, bo tu zauważyłem, jest bardzo wiele osób, które pomagają jakby w kontakcie, tak? To są pracownicy lotniska, którzy czekają tylko, aby im zadać, mam wrażenie takie, aby im zadać jakieś pytanie i żeby mogli pomóc, więc nie martwcie się, jakby lotnisko jest na tyle małe, że nie da rady się zgubić, a ono jest o tyle fajne, że tutaj swoją bazę ma Ryanair, więc na liście odlotów 90% odlotów to są samoloty Ryanaira, które obsługują praktycznie całą Europę i stąd wiem, że można poprzez przesiadki dostać się do miejsc, z których z Polski nie będziecie w stanie dotrzeć bezpośrednio samolotem. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę zostawcie je w komentarzach, postaram się Wam pomóc i odpowiedzieć. Zachęcam również do odwiedzenia, w opisie strony umieściłem link do mojej strony, na której też są te wszystkie praktyczne informacje możliwe do pobrania na telefon, tak abyście nie musieli już więcej nic zapisywać czy notować, tylko tam po wejściu przez ten link macie możliwość pobrania wszystkich najpotrzebniejszych informacji bezpośrednio już do telefonu.